czajnikowy.pl. Temat yerba mate to także bombije. Aż dziw, że dotąd nie poruszyliśmy go głębiej i nie poukładaliśmy bombii według rodzajów, według przeznaczenia, zastosowania, no i właściwie według części filtrującej, czyli według tego, w jaki sposób oddziela susz od naparu. No więc bombija, no to oczywiście wiadomo, jest taka rurka, która ma na końcu filtr i pije się przez to yerba mate po to, żeby susz nie dostał się do ust w czasie, kiedy przez tę rurkę właśnie ciągniemy napar. Początki bombii były proste, dosłownie rzecz ujmując, ponieważ była to zwykła, prosta trzcinka, pusta w środku, przez którą Indianie wypijali swój napar. Później zaczęto robić to już tak bardziej specjalnie pod yerba mate, z pustej kostki ptaka, aż wreszcie, kiedy pojawili się Hiszpanie, to oni wpadli na pomysł, że należy wykonać to z metalu i że będzie to sztuciec, po prostu element zastawy stołowej, i zaczęły być produkowane bombije już z metalu, no i zaczęło się wtedy już pojawiać więcej wariacji. Co ciekawe, nie wiem czy wiecie, ale to, że bombija może być wygięta, to jest późniejszy wynalazek. Jest taka legenda, historia, nie wiem. Jest taka historia, która opowiada o włoskiego pochodzenia taksówkarzu, który pijał yerbę w taksówce i było mu bardzo niewygodnie, aż wreszcie się zdenerwował i ją na kolanie wygiął po to, żeby móc lepiej pić prowadząc auto. No i od tej pory zaczęto ten pomysł powielać i zaczęto produkować wygięte bombije. Wcześniej były to po prostu zwykłe, proste rurki. Tak czy inaczej, rozwija się ten rynek. Pojawiają się coraz to liczniejsze modele, coraz to liczniejsze kształty i wykończenia oraz metale, materiały może, bo nie tylko metale, z których bombije się produkuje. Ale na początek podzielmy je według według główki, ponieważ jeżeli mielibyśmy sobie jakieś elementy bombii wyznaczyć, no to siłą rzeczy to będzie rurka, to będzie ustnik, to będzie główka, czy tam ten element filtrujący. Te dziurki to będzie po prostu filtr, a to jest pierścień chłodzący. Nie do końca znalazłem tak naprawdę, do czego on służy. Po pierwsze, ma funkcję jakoby taką, że przejmuje część temperatury z yerby, którą pijemy. Przez to, że jest taki karbowany, studzi go powietrze, ponieważ on nie jest zanurzony w naparze, więc działa trochę jak taki radiator w komputerze, wiecie, po prostu ma dużą powierzchnię i odprowadza temperaturę. Druga opcja to była taka, że można za to trzymać, żeby się nie poparzyć, ale jeżeli coś parzy nam palce, no to siłą rzeczy nie będziemy w stanie się tego napić przez tę rurkę, więc myślę, że raczej nie o to chodziło. Tak czy inaczej jest to niezbędny element, który nie na każdej bombii występuje i może być bogato zdobiony, i jest to też takie miejsce, gdzie można się popisać, dając jakieś tam ozdoby roślinne, kryształki, kamyczki i inne szkiełka. A więc dzielimy bombiję. Przede wszystkim najłatwiej jest to podzielić na zwykłą bombiję i na bombę, ponieważ bomba przeznaczona do takiej bardzo pylastej brazylijskiej yerba mate, która właściwie nie jest wypijalna za pomocą innego narzędzia, no to jest takie bardzo charakterystyczne. Wielka, płaska, dwustronnie lekko wypukła i dziurkowana bombija nazywana bombą. To jest bombija, która nie tylko musi służyć do brazylijskiej maty, ale może służyć do każdej. Jaki jest z nią problem? Trudno ją czasem włożyć do zbyt małego naczynia. Wiecie, jeżeli na przykład używamy tykwy, to czasem wlot jest na tyle mały, że po prostu się to nie zmieści. Druga sprawa, kiedy już się to zmieści, no to bywa tak, że fakt, że ona jest taka wielka, sprawia, że tykwa się po prostu przewraca. Naczynie do yerba mate tradycyjne raczej nie jest duże, a to jest ciężkie, więc musimy najpierw sprawdzić, z czego będziemy pili, ponieważ jeśli pijemy ze zwykłej szklanki czy kubka, no to jest fajne rozwiązanie, ale jeżeli pijemy z jakiejś małej kalebaski czy z Palo Santo, no to niestety odpada. Używa się jej do takich raczej większych naczyń, typu kuja czy porongo, jak się tam nazywa w różnych krajach. Tak czy inaczej jest to duże, kielichowate, stabilne naczynie na nóżkach i tam jak najbardziej nie przeważa taka bomba. Ja ją lubię. Bomba ma poza tym, że jest wielka, ma
pasywna i trwała. Jeszcze tę zaletę, że bardzo rozbudowany system filtrujący sprawia, że wygodnie możemy pić nawet zwykłą yerba mate. Więc zalety są. Minusy: bywa trochę droga, bywa trochę wielka, bywa trochę nieporęczna i raczej rzadko się rozkłada, bo to też cenimy. Idziemy dalej. Kolejny typ bombii to taka najbardziej popularna bombija, powiedzmy, która się rozkłada. My tego wszyscy szukamy, ponieważ my chcemy te bombije rozkładać i tylko rozkładać i czyścić i rozkładać. I właśnie jestem ciekaw, na ile tak naprawdę czyścimy te bombije na co dzień. Tak czy inaczej, na tej fajnie widać, bo ma zawias. Wersje rozkładane cechują się tym, że są symetryczne z obu stron. Kiedy spojrzycie na bombiję w ten sposób, no to właściwie nie wiadomo, gdzie jest strona prawa, gdzie lewa, gdzie góra, gdzie dół. Odsuwamy i to się otwiera. Proszę bardzo, na zawiasiku porusza się. Możemy wyczyścić, wyszorować gąbką, płynem, mleczkiem do czyszczenia, wyciorami, czego tylko tam używamy, wszystko się zmieści. Natomiast samą rurkę od strony ustnika może być trudno wyczyścić, więc możemy, używając wyciora, również od tej strony dostać się do środka. Krótko mówiąc, w pełni rozkładana, ekskluzywna wersja. Nie musi to być odsuwana, tak jak ta na zawiasiku. Częste są bombije po prostu rozkręcane. O, odkręcamy główkę. Tutaj jest gwint, który z obu połówek składa się w całość. No i te dwie połówki zwykle mają jakiś haczyk, zaczep czy cokolwiek, co sprawia, że można je złożyć i zakręcić z powrotem. Uwaga, teraz wady i zalety tych rozwiązań. Po pierwsze, wada to jest to, że ten gwint się wyrabia. Przez to, że składa on się z dwóch części, po pewnym czasie nie zawsze to idealnie pasuje, więc siłą rzeczy kręcimy coraz mocniej, wyrabiamy gwint. To zwykle jest blaszka, niezbyt gruba, więc ona się trochę odkształca. Krótko mówiąc, jest to newralgiczne miejsce bombii, właśnie ten gwint. Stąd fajne są te, którą Wam pokazałem, odsuwane. Nie ma gwintu, nie ma tego problemu. Minus jest z kolei taki, że z kolei to suwadełko może się wyrobić i będzie samo spadało, kiedy odwrócimy bombiję do góry nogami. Mi się tak jeszcze nigdy nie zdarzyło, aczkolwiek no, wyobraźnia mi każe twierdzić, że jest to możliwe i nie byłbym bardzo zdziwiony, gdyby taki problem się pojawił. Kolejna wada to taka, że ta bombija jest symetryczna, więc poza bombiją, czyli samą rurką do picia, nie pełni żadnej innej funkcji. A dlaczego miałaby pełnić? A bo bombija czasem służy właśnie jako łyżka do manipulowania suszem, do nawet curado czasami. Tymczasem tu no, nie zrobimy tego. Jest to po prostu zwykła, dwukształtna, jednokomorowa bombija składana. Kolejna wada: bywa droższa. To siłą rzeczy cały ten mechanizm, czy to zawias, czy to gwint, czy co by tam nie było, no musi wpłynąć na koszt. Jest to bardziej skomplikowane, więc no niestety. No a plusy, no to już nie mówiliśmy. Da się to dokładnie wyczyścić, otworzyć i zajrzeć do środka, zobaczyć, czy nie gromadzi się osad. Kolejna forma bombii, no to skoro była rozkładana, to przechodzimy do nierozkładanej. Aczkolwiek ta nie jest idealnym przykładem, ponieważ powinniśmy użyć tej. To jest wersja tej samej, tylko że rozkładana. Tutaj się to otwiera, także można też wyczyścić. Także nawet do tego doszło, ale ogólnie typ łyżeczki, czyli to, co tutaj mamy, to jest raczej bombija, której się nie otwiera. Może być większa, mniejsza, nieważne. Działa to w ten sposób, że mamy dwie przypominające łyżeczkę części, które tworzą w środku przestrzeń. Widzicie, to jest i z tej strony wklęsłe, i z tej, więc mamy dziurki po obu stronach i mamy właściwie łyżkę. Gdyby tych dziurek nie było, bylibyśmy nawet w stanie zjeść tym zupę. Może by to trochę trwało, aczkolwiek no, skojarzenie nasuwa się samo. Nie otwiera się. To jest wada. Aczkolwiek mi to nie przeszkadza, bo ja i tak nie otwieram tych bombii jakoś i notorycznie ich nie czyszczę. Wybieram raczej takie metody inne. No ale nie otwiera się. Wiele osób jest smutnych z tego powodu. Po drugie, w sumie tyle. Jeśli moim zdaniem ona nie ma więcej wad. No właściwie może jest trochę taka popularna i pospolita, no to ewentualnie można w ten sposób, ale tak ogólnie uważam, że to jest jedna z lepszych form bombii, pomijając to, że się nie otwiera. Więc tak, zalety: możemy wybierać susz. I co mam na myśli? Nie tylko chodzi o opróżnianie naczynia, prawda? Kiedy mamy naczynie i już wypijemy, chcemy wysypać, jak najbardziej, wybieramy te fusy, ale kiedy pijemy z małego naczynia, takiego jak Palo Santo, sypiemy dużo suszu, dużo łatwiej jest się napić, kiedy już tam oczywiście pierwsze zalanie wsiąknie w susz, drugie zalanie wlejemy.
fajnie, jeżeli jesteśmy w stanie bombiją umieszczoną na dole nieco unieść susz, nieco poruszać, podnieść, tworząc jeszcze taką małą przestrzeń pod samym suszem, co sprawia, że łatwiej się pije. No taką bombiją nie da się tego zrobić. Łyżeczka jest wręcz do tego stworzona, żeby lekko podważać susz. No są to takie mankamenty, nie każdy używa bombii w ten sposób, ale gdyby ktoś chciał, no to ma to ułatwione. Aczkolwiek ja polecam taką technikę. Zależy z czego pijecie, jak pijecie. Niemniej uważam, że akurat do małych naczyń taka bombija jest, jak się patrzy, najlepsza. Przy czym oczywiście trochę mniejsza wersja. Filtruje bardzo dobrze, bo tak jak bomba ma sporo tych dziurek. Sama główka filtrująca jest w miarę duża, również gęsto rozmieszczone dziurki sprawiają, że jest to łatwiejsze wszystko do picia. No, sami zauważcie, rozkładana bombija kontra łyżeczka. No, widać gołym okiem, że dziurek jest więcej, powierzchnia jest większa. Te rozkładane główki zwykle są raczej takie maławe. Co z kolei też sprawia, że no, liczy się średnica naczynia, aczkolwiek no, chyba nie ma materu, w którego to nie damy rady włożyć. W każdym razie ja polecam. Idziemy dalej. Sprężyna. To jest rozwiązanie, które z kolei no, ma zwolenników i przeciwników. Tu oczywiście łatwo się domyślić, o co chodzi. Jest rura, która nie jest zakończona niczym, po prostu zwykła rurka i na nią jest założona sprężyna, która rozporowo po prostu trzyma się na tej rurce i ona jest zamknięta w jakiś sposób. Albo jest zakręcona do szpica, albo jest zatkana czymś, co również, tak jak sama rurka, trzyma się w sprężynie przez jej siłę skrętu. No i przez szczeliny w zwojach tej sprężyny pijemy, a właściwie sączymy przez nie i przecedzamy susz. Jakie to ma zalety? Ano takie przede wszystkim, że możemy przyciskając ją do dna regulować stopień filtrowania. Zauważcie, jeżeli ją dociśniemy, zmniejsza się przestrzeń między tymi zwojami i jeżeli na przykład zbyt dużo pyłu wpada nam do ust, jesteśmy w stanie ją lekko docisnąć do dna i pijemy sobie dalej wygodnie. Z kolei odwrotnie, kiedy chcemy wypić resztę, możemy ją na dnie przełamać. Kiedy lekko ją wygniemy, no to z jednej strony siłą rzeczy się zamkną te zwoje, ale z drugiej zrobią się większe szczeliny. Możemy w ten sposób zwiększyć przepływ i to jest cecha, której żadna inna bombija nie ma. Po prostu regulowanie stopnia filtrowania. Super. To jest jedna z najfajniejszych zalet. Druga, znów się to rozkłada. Jesteśmy w stanie tę sprężynę zdjąć z tej rurki, dokładnie wyczyścić, aczkolwiek minus się pojawia. Sama sprężyna jest trochę trudna w utrzymaniu czystości. Nie jest to płaska, gładka powierzchnia, którą szorujemy, tylko jest to coś raczej skomplikowanego w kształcie. Czyli mycie tego wymaga już użycia jakiejś szczotki, wymaga użycia z zewnątrz gąbki, od środka jakiegoś wyciora. No ogólnie jest problem, ponieważ zawsze znajdzie się zakamarek, gdzie jakiś tam osad się zgromadzi, więc szybko tracą te bombije na estetyce, bo ta sprężyna po prostu przestaje być taka piękna i lśniąca i ładna jak ta teraz. Nie są zbyt drogie, to również fajna zaleta. No i co? Chyba tyle. Moim zdaniem więcej wad tutaj nie ma. Ogólnie polecam, można używać, ale no to też kwestia gustu. No i co nam jeszcze tutaj zostało do obejrzenia? Są jeszcze bombije, które mają sposób filtrowania trochę podobny do tej sprężyny, aczkolwiek nie do końca, ponieważ filtrują szparkami, również jak sprężyna, ale no nie jest to zrobione z drutu. Mamy tutaj 3 modele. Jeden to z bambusa. Bardzo popularna, niedroga bombija, taka na start i co jeszcze zmniejsza jej koszty, jest po prostu ponacinana, nawet nie wierci się dziurek. Takie nacinanie idzie znacznie szybciej, bombija jest szybciej gotowa, no ogólnie prostsze rozwiązanie niż dziurki. Tutaj mamy na przykład taką bombiję spłaszczoną, która ma system szparek ponacinanych z obu stron, albo bombiję, której główka, również odkręcana, jest po prostu takim cylindrem, który jest sześciokątny, więc jeżeli nam się to na przykład jakimś osadem mocno zakleszczy, jesteśmy w stanie kluczem do śrub odkręcić to, nawet na siłę. I tutaj również wycięte są te szparki, które filtrują. Co ja myślę o czymś takim? Ale ja jakoś tych bombi nie do końca lubię, szczerze mówiąc. One są fajne, dobrze filtrują, ale po pierwsze, listek może się odpowiednio ustawić i przedostać do środka. Po drugie, jednak samego filtru jest tutaj niewiele. Zauważcie, że jeżeli mamy
ekstremalna sytuacja, ale bombę, która ma bardzo dużo dziurek, to w porównaniu z tymi szparkami, gdybyśmy na przykład przeliczyli powierzchnię samej główki do powierzchni otworów, to tutaj to wyjdzie słabiej niż tutaj. Tutaj, no nie wiem, czy połowa to są dziury, ale no jest na tyle gęsto, że pije się dużo wygodniej. Te bombije mają ogólnie słabszy przepust. Generalnie mniej suszu, mniej naparu dostaje się do ust, kiedy ciągniemy. Musimy się bardziej do tego przyłożyć, bardziej wysilić, bombija łatwiej się zapycha. Ta ma tę zaletę, że jest płaska i można jej również używać jak łyżeczki. Czyli tak jak mówiłem, nie dość, że można zrobić curado, to jeszcze wywalać tym susz. Tą się niestety nie da. Jest ona we wszystkie strony symetryczna, taka graniasta. Ogólnie niewiele możemy nią zrobić. Możemy po prostu pić i możemy ją rozkręcić i wyczyścić. Ale są miłośnicy takiego rozwiązania, zwłaszcza ci, którzy piją matę niezbyt pylastą, raczej o dużych liściach. Fajna też jest do terere, ponieważ przynajmniej nie paragwajskie, ale te argentyńskie terere mają zwykle właśnie duży liść i nie wymagają jakiejś bardzo precyzyjnej bombii. Zaleta, są bardzo trwałe. Tego nie sposób zepsuć. Tu się nie ma co wyrobić. To jest naprawdę solidne. Sama ta główka jest porządna, bardzo ciężka i pełna. No i gwint również nie jest to coś, co się składa z części, tak jak w tamtej sytuacji. Po prostu zakręcamy, a jeśli nawet przez lata tego nie odkręcimy, zawsze damy radę kluczem. Więc trwałość, myślę, in plus. Tyle jeżeli chodzi o modele i kształty. Na pewno wiele pominąłem. To są te najbardziej podstawowe. Zauważycie na rynku dostępne przeróżne inne warianty. Mamy również bombije jako ciekawostka kilkukrotnie filtrujące, co polega na tym, że mamy dwa filtry na sobie. Czyli na przykład mamy rurkę, gdzie są nacięte szpary, a na to nachodzi jeszcze sprężyna, którą można zdjąć albo która ogólnie służy jako zamknięcie tego. Siłą rzeczy susz filtruje się przez dwie warstwy filtra. Co więcej, zdarzają się i trzykrotnie filtrujące, gdzie jeszcze pojawia się taka bardzo drobna siateczka. To już dla osób, które naprawdę nie lubią pyłu w swoim naparze i bardzo chciałyby to dokładnie odcedzić, dokładnie przecedzić i nie mieć w ustach żadnego cienia w ogóle czegoś pylastego. To jest też fajne rozwiązanie, aczkolwiek z doświadczenia wiem, że lekko się zapychają, więc musimy i tak zwrócić uwagę na to, co i jak pijemy. Zdarzają się filtry w kształcie kulek, w kształcie no właściwie wszystkiego. Poszukajcie sobie w internecie, zobaczcie, nie tylko na polskim rynku, ale również zagranicznym. Możemy znaleźć właściwie wszystko i warto próbować. Aby wybrać bombiję pod kątem materiału, musimy rozważyć, jakie ma zalety i wady każda z możliwości, ponieważ tutaj też zarówno organiczne, jak i nieorganiczne pozostawiają nam spory wybór. No, tak jak wiecie, bombija początkowo była robiona z trzcinki, potem z ptasiej kości. No, takie rzeczy niestety się już nie pojawiają, aczkolwiek myślę, że kościana bombija mogłaby nawet znaleźć amatorów. Z takich organicznych rzeczy został nam bambus i drewno, ponieważ nie widziałem na naszym rynku, ale tak w ogóle to są bombije wykonane z drewna. No, możecie sobie wyobrazić, że da się zrobić po prostu drewnianą rurkę, która wygląda właściwie tak jak bambusowa bombija, ale nie jest bambusowa. Od bambusu zaczniemy, czy bambusa, od bambusowej bombii zaczniemy. Mogą być przeróżne. Tutaj na przykład jest taka najzwyklejsza. Nie jest zbyt gładka, nie jest zagięta i dziurki ma w postaci szparek, więc no, nawet nie dziurki. Jest to niskobudżetowa bombija, która zalety ma takie, że jest niskobudżetowa przede wszystkim. Może sobie na nią każdy pozwolić, kto chce w ogóle sprawdzić, czy yerba mate mu się spodoba. No i w sumie nie ma innego rozwiązania. Nie może pożyczyć od kogoś bombii, a nie chce wydawać od razu pieniędzy na taką metalową, więc inwestuje parę złotych w taką bambusową i sprawdza, co i jak. Możemy znaleźć bambusowe bardziej ekskluzywne, na przykład bardziej wyszlifowane, gładziutkie, przyjemniejsze w dotyku, w ustach również i wygięte z systemem dziurek jako filtrów, co no, jest już powiedzmy trochę wyższą półką od szparkowanej bombii, ponieważ no, filtruje to lepiej. No aż wreszcie po takie naprawdę ekskluzywne bambusowe wersje ozdobione, malowane, no tam ma na przykład ustnik z alpaki, więc to już jest naprawdę powiedzmy no, wysoka półka wśród bambusów. Niemniej bambus ma też swoje minusy i to ma ich całkiem sporo. Po pierwsze,
bambus przechodzi aromatem tego, co pijemy. I jeżeli pijemy czystą yerba mate, to oczywiście nie ma z tym problemu, bo aromat jest bardzo zbliżony. Ale jeżeli lubimy aromatyzowane yerba mate, na przykład miętową, no to kiedy się napijemy parę razy, no to ta bombilla zacznie pachnieć miętą. No i nie jesteśmy w stanie tego zapachu się pozbyć, nie jesteśmy w stanie jej doczyścić, ponieważ jest to organiczne. Po drugie, nie możemy się napić na przykład yerba mate z mlekiem, ponieważ kiedy mleko zostanie w tej bombii, zacznie brzydko pachnieć i też nic na to nie poradzimy. Niestety dodatek mleka wymaga albo metalowej bombii, albo innego sposobu parzenia. Kolejna wada to to, że nie jest to rozwiązanie zbyt trwałe. Siłą rzeczy jest to bambusik, który poddany gorącej wodzie i chłodzeniu, i myciu, i namaczaniu ciągłym w końcu pęknie. A pęka w ten sposób, że najczęściej dziurki ułożone są w rzędzie, więc stwarza to idealną taką ścieżkę, przez którą pojawia się szczelina i pęka ta bombilla wzdłuż aż do góry. No i kiedy pęknie dotąd, no to już tutaj zaczyna dostawać się do środka powietrze. Siłą rzeczy wypijamy yerba mate troszeczkę, aż dojdziemy do tego pęknięcia i koniec. Dalej wciągamy powietrze. Więc to bombilla jest na śmietnik. No nie jest to coś, co może nam posłużyć lata, ale na początek idealne rozwiązanie. Kolejne, no to już niestety opuszczamy rzeczy organiczne, zostawiamy kości, drewno na inną okazję i idziemy w stronę metalu, ponieważ metalu może być bardzo dużo. A co przede wszystkim? Najczęściej spotykamy bombille, właściwie te najtańsze, czyli niklowane. Na czym polega niklowanie? No wiadomo, jest to pokrywanie jakiejś powierzchni niklem, powierzchni sztućca, w tym przypadku powierzchni bombii. Jak łatwo zauważyć, nikiel ma charakterystyczny kolor, który różni się nieco od stali. Jesteśmy w stanie nawet po samym wyglądzie odróżnić niklowaną bombillę od stalowej, ale głównie kierujemy się ceną, ponieważ to są najtańsze bombille. Dlaczego są takie tanie? Dlatego, że są zrobione z materiału raczej niezbyt kosztownego, który następnie jest pokrywany warstwą miedzi po to, żeby była dobrym podłożem pod nikiel. I dzięki temu możemy tego niklu dać już naprawdę bardzo cieniutką warstewkę. Nikiel ogólnie nie jest tanim metalem, ale na miedzi właściwie jest to coś, co moglibyśmy zdrapać paznokciem. Jest to bardzo cieniutka warstwa i już bombilla wygląda świetnie. I już jest zabezpieczona przed korozją, przed utlenianiem i pięknie lśni, można to polerować. Następnym krokiem byłby chrom, który również daje się później na nikiel. No i mamy chromowane rzeczy, ale nie widziałem chyba chromowanej bombilli. Tak czy inaczej to lśni jeszcze piękniej. No i taka bombilla najczęściej cieszy nasze oko. Jakie są jej zalety? Takie, że po pierwsze lśni pięknie, po drugie wygląda pięknie, po trzecie kosztuje całkiem znośnie, ponieważ tak jak mówiłem, jest to niska półka bombii i każdego na nią stać. Ale teraz niestety pojawiają się minusy. Takie, że spójrzcie, to jest bombilla, której używam od dawna i tutaj z tego niklu już naprawdę nie za wiele zostało. Widać, nie dość, że stracił połysk, to jeszcze wyszła ta spodnia warstwa. Czyli po pewnym czasie nasza bombilla zamiast super zacznie wyglądać bardzo kiepsko. Po drugie, ten nikiel może się odłamać, odszczerbić. Może się to zdarzyć z różnych powodów, na przykład z wadliwego procesu niklowania. Może się mechanicznie odkruszyć. I co Wam chcę od razu pokazać, na tej starej, używanej bombii, uwaga, będzie crash test. Pokażę Wam, jak to wygląda. Mam tutaj pilnik, którym postaram się zedrzeć warstwę niklu i pokazać Wam, co jest pod spodem. Jak widzicie, zupełnie nie muszę się przykładać do tego, ponieważ można bardzo łatwo pozbyć się niklu i widzimy pod spodem coś, co wygląda jak mosiądz. Bardzo możliwe, że jest to po prostu albo ta warstwa miedzi, albo bombilla jest zrobiona z mosiądzu. Raczej tak, bardziej prawdopodobna wersja. Jak widać, nawet w środku już to wszystko sobie odeszło. Krótko mówiąc, traci zaraz na estetyce taka bombilla. No i trzeba uważać. Wystarczy trzymać ją w szufladzie z innymi sztućcami i oczywiście może nikt nie trzyma w szufladzie z pilnikami, ale jesteśmy łatwo w stanie zedrzeć sobie przypadkiem warstwę niklu i bombilla jest brzydka. Co dalej? To oczywiście, skoro mamy niklowaną, to mamy też nierdzewną. Inox, czyli po prostu stal nierdzewna. Jest to wersja bombii, która już jest taka, powiedzmy,
porządna. Ona troszeczkę też kosztuje, trzeba się z tym liczyć, że nie jest to najtańsze rozwiązanie, ale no, jest to coś, co naprawdę posłuży nam lata. Dlaczego? Ponieważ stal nierdzewna to jest oczywiście stop żelaza z różnymi rzeczami, z węglem, z niklem, ale jest to stal, która po prostu nie rdzewieje. Wykonuje się z niej większość gastronomii. Jestem pewien, że macie w domu masę nierdzewnych rzeczy i nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Zlew w kuchni, garnki, no i wszystkie sztućce. Łyżki, widelce, noże, wszystko jest robione ze stali nierdzewnej. Poza tym też różnego rodzaju sprzęt medyczny, sprzęt techniczny. No, stal nierdzewna jest właściwie w każdej branży wykorzystywana. No i również nierdzewne bombije będą niezniszczalne, przynajmniej pod kątem materiału. Nie rdzewieją, nie ściera się z nich żadna warstwa, bo ich po prostu nie mają. Jeżeli dobrze dbamy o bombije, to może nam służyć jak zwykła łyżka czy widelec. Zastanówcie się, ile lat mają wasze łyżki i widelce. Albo u waszych rodziców, albo nawet dziadków. Bywa tak, że ktoś nie jest w stanie nawet powiedzieć, jak długo ma tę łyżkę. Przecież od wielu, wielu lat, z 20, 30, 50. Tak samo my możemy mieć już do starości jedną bombiję. Tak czy inaczej, jest to przeze mnie najbardziej polecana wersja. Trzeba troszeczkę zapłacić, ale mamy coś na lata. No, minusem oczywiście jest ta cena. No i troszeczkę mniej estetyczny wygląd. Wiadomo, nikiel czy srebro wygląda dużo lepiej niż no właśnie po prostu stal. A kiedy przy srebrze jesteśmy, to no właśnie, srebro to do końca nie jest. To jest nowe srebro, czyli tak zwana alpaka. Co to znaczy? Bo wygląda jak srebro, stąd ta nazwa, ale tak naprawdę jest to jest stop, który właściwie jest mosiądzem niklowym, czyli jest tam mniej cynku, a dodano po prostu niklu, dzięki czemu powstaje mosiądz, który wygląda jak srebro. Jest taki lekko białawy, troszeczkę nawet przypomina aluminium, ale nie do końca, jest twardy, ładnie się błyszczy, nie podlega również korozji, no i jest tańszy niż srebro, aczkolwiek dużo droższy niż stal. Dlaczego to się nazywa w ogóle nowe srebro? No to już wiecie, ale alpaka nie do końca wiadomo, na pewno nie ma nic wspólnego z tymi wesołymi zwierzaczkami. Tak czy inaczej nazywa się to też srebrem niemieckim, ponieważ to Niemcy skopiowali od Chińczyków jako pierwsi ten stop, ponieważ to Chińczycy wynaleźli. Później zaczęto robić z tego już masę rzeczy, głównie instrumenty muzyczne, flety, trąbki, różnego rodzaju sprzęt medyczny, jakieś skalpele czy inne rzeczy, którymi się dłubie w zębach, czyli tam ten cały sprzęt stomatologiczny, no i ostatecznie również ozdoby, biżuterię, no i takie wyroby, które chcielibyśmy, żeby były ze srebra, ale nas trochę nie stać. No i ostatecznie również bombije wśród innych sztućców zaczęto robić z nowego srebra, czyli z takiej alpaki. Zalety: pięknie wygląda, udaje srebro, aczkolwiek nikt nie sprzedaje alpakowych bombii mówiąc, że są srebrne. Alpaka jest już sama w sobie wystarczająco fajną marką. Zwłaszcza, że też fajniejsze firmy najczęściej wykonują wręcz artystyczne, piękne, jubilerskie bombije. Na przykład Martin Fierro, tak w przypadku tej bombii, moim zdaniem jest piękna. Więc jest to zwykle coś bardziej starannego. Już pomijając sam materiał, te bombije zwykle są lepiej wykończone, ładniejsze i są wręcz artystyczne. Po drugie, jest to trwałe. Po trzecie, nie koroduje. Po czwarte, no jednak troszeczkę się możemy tym pochwalić, możemy się popisać, że mamy alpakę, stać nas, więc dla niektórych jest to istotne, ale no wtedy warto zainwestować w srebro. Minusy? No niestety, jest to drogie. Nie tak drogie jak srebro, ale drogie. Srebro to ostatnim materiałem, z jakiego możemy spotkać metalowe bombije, jest srebro, czyli no wiadomo, każdy wie, czym jest srebro, każdy wie, że ma zastosowanie w jubilerstwie, ale nie każdy wie, że srebro jest używane również przy produkcji sztućców. Skąd się to wzięło? Otóż srebro ma taką właściwość, że jest bakterio- i wirusobójcze i nie do końca wiadomo dlaczego tak jest, ale opisał to już nawet Hipokrates, więc uważano początkowo, zgodnie zresztą z prawdą, że srebrne naczynia i srebrne sztućce dezynfekują to, co spożywamy. Czyli generalnie jeżeli jedliśmy zupę srebrną łyżką, jest mniejsza szansa, że mogła nam zaszkodzić, kiedy była na przykład nieświeża, czy właśnie na skażonej wodzie, czy coś takiego. No w dzisiejszych czasach nie ma to do końca takiego zastosowania, przynajmniej w Polsce, ale warto o tym pamiętać. Druga sprawa, w średniowieczu szalenie ceniono srebrne naczynia, dlatego że one reagowały z większością trucizn organicznych
czyli tych trucizn, które miały siarkę, zachodziła reakcja i po prostu srebro ciemniało. Krótko mówiąc, jeżeli byliśmy królem czy tam szlachcicem i ktoś nas chciał otruć, a mieliśmy srebrny kielich i wlano nam zatrute wino, to nagle ścianki tego kielicha zaczęły czernieć i król wiedział, że go ktoś chce otruć i wylewał. Więc bombija nam zczernieje, jeśli ktoś nam otruje yerbę. Warto o tym pamiętać, jeżeli macie jakichś takich wrogów, którzy mogliby się uciec do takich rozwiązań. Tak czy inaczej, myślę, że i to, i dezynfekcja nie są za bardzo istotnymi dzisiaj cechami srebra. Jest to jednak metal szlachetny, przynajmniej jubilerski, bo jednak zachodzi jakaś tam reakcja, może się utleniać, więc nie wiem, czy spełnia definicję metalu szlachetnego, ale jest to szlachetny, drogi metal, którym można się popisać, który można pokazać. Tak jak w przypadku nowego srebra, srebrne bombije są już wyrobem jubilerskim. Są one przepięknie wykonane, pięknie wykończone i nie możemy oczekiwać takich efektownych detali na bombijach wykonanych z pośredniejszych materiałów, bo krótko mówiąc, nikomu się nie będzie chciało za te pieniądze tak pięknie zdobić bombii. Są to często wyroby unikalne, niepowtarzalne. Mamy bombije już naprawdę na lata, ponieważ jest to zrobione porządnie, materiał się raczej nie zużywa, wygląda pięknie, więc zalet jest masa. Minus jest taki, że no naprawdę jest strasznie droga. No i mam czasem takie wrażenie, że jednak cena i te zalety, które nam to daje, nie idą w parze, że przesadnie drogo. No, oczywiście uważam, że nie powinno to być tańsze, no bo srebro jest drogie, ale myślę, że alpaka to jest już to, co mi wystarczy. Chyba nie, nawet gdyby mnie było stać, to chyba nie kupiłbym srebrnej bombili, no bo co ona mi da więcej niż ta alpakowa, która i tak już jest droga. Tak czy inaczej, wybór należy do Was i może znacie jakieś lepsze zalety, jeszcze inne i macie argument. Ciekawostką na sam koniec są jeszcze bombije pokrywane różnymi rzeczami. Mogą być oczywiście metalowe, mogą być malowane. To jest coś takiego, jak się maluje garnki, taka powiedzmy emalia, albo farba, albo różne rzeczy, którymi można pokryć rzeczy mające kontakt z żywnością, więc jest to ogólnie atestowane, bezpieczne, ale jest ogólnie pomalowane. Z praktyki wiem, że po pewnym czasie schodzi ta farba, aczkolwiek nie wiem, czy przy tym modelu. Może nie, bo tutaj raczej się mało rusza, ale no, miałem bombiję, która niestety zaczęła wyglądać bardzo brzydko, bo zaczął z niej prześwitywać metal. A z kolei taka bombija, która nie wygląda jak malowana, jest anodyzowana. To jest jeszcze ciekawsza metoda pokrywania, czy raczej zmieniania koloru metalu. Wygląda fajnie. Można powiedzieć taki metalik troszeczkę, jak samochodowy lakier, więc różnica jest. Można sobie wybrać, jak chcemy mieć wykończoną. Mogą się pojawiać różnego rodzaju wzory, kamyczki, ozdoby, ale tego do materiałów raczej nie zaliczamy. Warto wspomnieć o tym, że są bombije plastikowe. No, na razie widziałem u nas na rynku takie jednorazowe rureczki, ale są bombije, które już serio wyglądają jak zwykłe bombije, są wykonane z plastiku dla osób, które powiedzmy cenią sobie niewysoką półkę, a raczej taką użytkowość. No, myślę, że mógłby się znaleźć jakiś fan plastikowej bombii, aczkolwiek chyba w Polsce nie aż tak bardzo, bo jeszcze ich na polskim rynku nie ma. Widziałem bombiję szklaną, widziałem bombiję ceramiczną, czyli taką jakby z porcelany poniekąd, ale nie z porcelany. Całkiem to fajnie wyglądało, aczkolwiek no, siłą rzeczy dość toporne dziurki, dość toporne wykonanie, nie wiem na ile to było praktyczne. Tak czy inaczej materiałów może być dużo. Z wyższej półki są też bombije tytanowe, ale tutaj no to już jest kwestia na przykład tego, że ktoś jest podróżnikiem, survivalowcem, pije yerba mate i liczy się dla niego każdy gram bagażu. Tytan słynie z tego, że jest naprawdę leciutki, robi się dla takich podróżników sztućce na przykład tytanowe, żeby nie obciążać ich. No są to już takie gadżety specjalistyczne. Co kto lubi. Spotkałem mechanika, który stwierdził, że bombija bombiją, ale najlepiej to sobie po prostu wziąć wężyk z filtrem od spryskiwacza samochodowego, ponieważ wystarczy go zanurzyć w matero i można pić. Także myślę, że możecie mieć jeszcze lepsze pomysły na cedzenie i filtrowanie i na materiały, z jakich bombija może być wykonana. Tak czy inaczej, piszcie do nas i czekamy na Wasze opinie na ten temat. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl